Ale wiecie co? Co jak to, ale wycieraczki to są naprawdę słabe. Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale RV Mobilni. Dziś zapraszam Was na jazdę próbną i recenzję nowego poliftowego Xpenga G6. Jeśli lubisz testy nowoczesnych elektryków i chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w motoryzacji, zostaw suba lub kciuk w górę już teraz, jako kredyt zaufania. Zaczynamy! Z zewnątrz nowy G6 niewiele się różni od poprzednika. Z przodu logo zostało przeniesione nieco wyżej, dzięki czemu pojawiła się pełna listwa LED biegnąca przez całą szerokość auta. W jej wnętrzu ukryto tak zwane inteligentne reflektory, które automatycznie dostosowują kształt i natężenie światła do warunków na drodze. Potrafią na przykład wyciąć związki nadjeżdżające pojazdy, by nie oślepiać innych kierowców, a jednocześnie maksymalnie doświetlać pobocze. Kolor, który udostępniono mi do testów, to Stellar Purple, jeden z 5 dostępnych odcieni nadwozia. Z tyłu pojawił się nowy dyfuzor, który nadaje całości nieco bardziej dynamicznego charakteru. Największe zmiany zaszły jednak we wnętrzu. Nowe materiały na fotelach i desce rozdzielczej są znacznie delikatniejsze i bardziej premium niż w poprzednim modelu. Przeprojektowano też oświetlenie ambientowe. Mamy tutaj ambientowe podświetlenie. Tutaj ten panel przed pasażerem jest podświetlany. Tak samo tutaj jest podświetlany ten panel plastikowy. Tutaj te wgłębienie w drzwiach też jest podświetlane. A w przednich fotelach pojawiła się nowa funkcja masażu. No i coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Cyfrowe lusterko wsteczne to zdecydowanie najlepsze, z jakim miałem do tej pory do czynienia. Oferuje świetny kontrast, dużą rozpiętość tonalną kolorów i bardzo szeroki kąt widzenia, dzięki czemu manewrowanie staje się jeszcze łatwiejsze. Nie nagrało się niestety wcześniej. Mówiłem przez dobre 15 minut i nie nagrało się. Nie wcisnąłem nagrywania, także zdarza się. Słuchajcie, odebrałem tego Xpenga G6 w najmocniejszej wersji, czyli w wersji z silnikiem, czy też o mocy 476 koni mechanicznych. To jest wersja Performance z napędem na wszystkie 4 koła i muszę Wam powiedzieć, że tutaj naprawdę nie ma żartów, jeśli chodzi o przyspieszenie. Ten samochód się tak zrywa, jest tak szybki, że aż musiałem wyłączyć tryb indywidualny i przejść na tryb Eco, ponieważ każde moje delikatne nadepnięcie pedału gazu powodowało niesamowitą reakcję wręcz tego samochodu. Po prostu on się wręcz wyrywał do przodu. Także to jest naprawdę szybki samochód, jeśli chodzi o to. Tutaj nie ma żartów. Co nowego jest w wersji poliftowej? Oczywiście tu jest zmieniony design na drzwiach, lekko nieco. Mamy ekran, który jest bardziej wysunięty do przodu oraz mamy ekran przed sobą, który jest też nieco większy. Poprzedni model, czy też poprzedni faceliftingowy model nie miał tak dużego ekranu. Tutaj jest to mamy plus. Mamy oczywiście też cyfrowe lusterko, które jest... Cześć! Dzieciaki z przedszkola. Mamy cyfrowe lusterko, które jest dużym zaskoczeniem dla mnie, ponieważ ta kamera, która jest podłączona jakby do tego lusterka, to jest kamera szerokokątna i naprawdę dobrą widoczność zapewnia to lusterko. Zarówno jak jest ciemno, jechałem już przez tunel i muszę Wam powiedzieć, że ciężko było odróżnić realny obraz na przedniej szybie od tego lusterka wstecznego, czy też od obrazu wyświetlanego na tym lusterku. Tak dobra rozdzielczość jest na tej kamerze i w tym lusterku. Szacun za to, bo nieczęsto się to zdarza i gdybym miał porównać do lusterka w Polestarze 4, który niedawno jeździłem, to tu jest znacznie lepsze i znacznie wyższej jakości, jeśli chodzi o jakość obrazu niż w Polestarze. Ta wersja przyspiesza od 0 do 100 w nieco poniżej 4 sekundy, także jest to naprawdę imponujący wynik. I wersja bazowa, czyli wersja standardowa, jest wersja z baterią 65 kWh czy 67 kWh i ta wersja jest oczywiście, to jest wersja najtańsza, wersja bazowa to jest taka wersja, gdzie idziecie czy wchodzicie na stronę internetową, kupujecie samochód bez opon zimowych, bez niczego i ta wersja bazowa zaczyna się, słuchajcie, od
powiedzmy 150 000 polskich złotych. To jest wersja podstawowa. Za wersję tą, czyli tą Performance, zapłacicie w Norwegii. Jeśli chodzi o wnętrze tego auta, to na pewno jest bardzo duże, bardzo przestronne i komfortowe. Naprawdę tutaj na komfort nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o sam design tego wnętrza, no to można by już śmiało powiedzieć, że to jest chyba taki chiński minimalizm, czyli praktycznie to, co widzimy w każdym chińskim samochodzie. Mamy centralny ekran prędkości przed kierowcą, środkowy tunel, 2 miejsca na ładowanie telefonu z wentylacją. I to by było na tyle. Oczywiście mamy fotele z masażem, wentylacją, tak samo regulowaną tylną kanapę z oparciem. Niestety tylna kanapa nie jest wentylowana. Czy te wnętrze jest wnętrzem premium? Nie. Wydaje mi się, że nie można nazwać tego wnętrzem premium. To jest naprawdę dobre wnętrze ze spójnymi materiałami, z dobrą jakością wykonania i tu się nie ma do czego przyczepić, jeśli chodzi o te same wnętrze, ale czy ono jest premium? Tutaj bym się nie zgodził. Wnętrze premium, wydaje mi się, to jest w Xpengu G9, ale nie tutaj. Tu mamy fajną skórę, jest ona mięciutka, naprawdę fajna, miła w dotyku, miłe tutaj wykończenia tego tunelu środkowego. Tu naprawdę wszystko jest ok, ale czy ono jest premium? No wiecie, słuchajcie, no raczej nie. To bynajmniej może ja mam inne spojrzenie na to, czym jest naprawdę wnętrze premium, a czym nie jest wnętrze premium. Ja bym tu powiedział, że to jest naprawdę dobre, solidne, średniej klasy, a nawet nieco wyższe niż średniej klasy wykończenie wnętrza. Także na pewno można się poczuć tutaj wygodnie, komfortowo, można się poczuć miło, ale czy ono jest premium, to tutaj bym się spierał. Jadę tym samochodem już jakiś dobry kawałek i zawieszenie tego auta jest sztywne. Otóż w większości chińskich samochodów zawieszenie zazwyczaj bywa strasznie miękkie. W zakrętach też to auto prowadzi się dość w miarę pewnie. Nie ma czegoś takiego jak choćby w NIO, gdzie w tych zakrętach nie czułem się do końca tak pewnie. Nie mogłem wyczuć tego samochodu. Cały czas miałem wrażenie, że ten samochód gdzieś chce mi uciekać w lewo, w prawo, że próbuje pływać. Musiałem go kontrować. Tutaj nie ma czegoś takiego. Naprawdę. O, pierwsza hopka, druga hopka. Bardzo proszę. I naprawdę jest to przyjemne przejeżdżanie się przez te hopki. Nie powoduje to jakiegoś nadmiernego przechylania się samochodu do dołu, ani w żaden sposób. Także jest tutaj, to jest na duży plus. Jak wygląda ten samochód? W pełnej swojej okazałości. Tu są takie klameczki. Jak widać, fotele regulowane są elektrycznie. Mamy tutaj, tak jak już wspominałem, bardzo ładną skórę. Tutaj mamy wykończenie materiałowe. Tutaj mamy dodatkowo porty USB i USB-C oraz zwykłe gniazdo, jeżeli byśmy chcieli podłączyć jakieś urządzenie. Tunel środkowy, bardzo duży schowek. Jeszcze raz może pokażę. Proszę. Bardzo fajne wykończenia drzwi, naprawdę. Tutaj się nie ma co do czego przyczepić. Tu jest plastik, ale tu jest miękko i to też jest takie, to nie jest do końca plastikowe, to jest takie lekko gumowate. Tył samochodu. Tutaj myślę, że miejsca jest spokojnie wystarczająco.
Nie ma, tutaj siedzę ja, także ten fotel jest cofnięty na maksa. Ten tutaj to jest normalna pozycja. Bagażnik, który ma 571 litrów. Mamy tutaj subwoofer. Mamy oczywiście tutaj roletę. Można siedzenia położyć. Jest to spory bagażnik, ale nie należy do największych. Przynajmniej mi się tak wydaje. Jeśli chodzi o funkcję ekranu centralnego, no to mamy tutaj nawigację, mamy tutaj oczywiście zużycie aktualne, zużycie przez 100 km, przez 20 km, mamy port do ładowania, bagażnik, szyby, można to wszystko otworzyć zdalnie tutaj z poziomu ekranu. Tutaj widzimy obiekt, ale ja go nie widzę. Aha, słuchajcie, to jest ta figurka, nie wiem czy ją widać, tu koło tego drzewa. Wykrywa ją jako postać, no ale to nie jest postać. Oczywiście mamy masaż w fotelu. Proszę bardzo. Ok. Mamy zarówno masaż, nie mamy, na tylnych fotelach nie mamy masaża. Tutaj są ustawienia jazdy, komfort, sport i indywidualny. Xpeng zastosował nowy, szybszy procesor, który odpowiada za wszystkie systemy wspomagania kierowcy i funkcje autonomiczne. Dzięki temu reakcje auta są znacznie płynniejsze zarówno podczas jazdy z aktywnym tempomatem, jak i przy autonomicznym parkowaniu. I muszę przyznać, że Xpeng przeszedł sam siebie, jeśli chodzi o parkowanie. Auto błyskawicznie analizuje otoczenie, wykrywa wolne miejsce i sam podejmuje decyzję o rozpoczęciu manewru. Cała procedura odbywa się jednym przyciskiem, a manewr trwa tyle, co zrobiłby to doświadczony kierowca, a czasami nawet szybciej. Podczas mojego testu samochód zaparkował na raz, bez żadnych poprawek i zrobił to naprawdę precyzyjnie. Jeśli chodzi o infotainment, ekran centralny wciąż robi wrażenie. Mamy tu duży, jasny panel z bardzo płynną reakcją na dotyk. Interfejs działa teraz szybciej, a układ menu jest bardziej logiczny i przejrzysty. Do tego asystent głosowy Xpenga reaguje błyskawicznie, rozumie polecenie nawet w języku angielskim z akcentem i może sterować większością funkcji w aucie, od klimatyzacji po szyby i fotele. Hi Xpeng, Hi there. turn on the air condition. The air conditioner is turned on. Hi Xpeng, Hi there. turn off the air condition. The air conditioner is turned off. Hey Xpeng, Hi there. set temperature on 24 degree. Temperature is adjusted. Jak sami widzicie, jestem zaskoczony, że działa to w miarę poprawnie i rozumie polecenia, mimo że mój angielski nie jest jakiś perfekcyjny, więc tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie na duży plus. Warto też wspomnieć o systemach bezpieczeństwa, które są teraz dokładniejsze dzięki zastosowaniu kamer i radarów o wyższej rozdzielczości. Auto rozpoznaje pieszych, rowerzystów, a nawet niskie przeszkody z większej odległości. W praktyce przekłada się to na spokojniejszą jazdę, samochód nie reaguje nerwowo, tylko płynnie i przewidywalnie. Podsumowując tą część, Lift G6 to nie kosmetyka, a solidna aktualizacja technologiczna. To trochę jak przesiadka z dobrego smartfona na jeszcze nowszą wersję. Niby wygląda podobnie, ale działa szybciej, mądrzej i po prostu lepiej. I teraz zamierzam zmienić na sport. Mamy tutaj system Launch Mode. Dobrze, zobaczymy. Może nie. Słuchajcie, to nie jest droga do tego. W każdym razie jest dostępny. No i zobaczymy w trybie sportowym, jak to auto się sprawuje. No jest, słuchajcie. Oj, 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 oj. Ale poszedł. Jest po prostu niesamowite, słuchajcie. Na 4 koła
napęd, 476 koni i to idzie. To jest petarda. Ok, czyli od startu, od dzisiaj, kiedy dostałem to auto, moje zużycie wyniosło 17 kW na 100 km, czyli powiedzmy, że jest takie w miarę naprawdę na rozsądnym poziomie. Mimo że nie oszczędzam tego samochodu jakoś zbytnio, też może nie szaleję, nie jestem tutaj piratem drogowym, ale na pewno jadę dynamicznie. I 17 kW to uważam, że jest to całkiem fajna rzecz. Może takie lekkie podsumowanie tego całego mojego testu. Czy jest to alternatywa dla Tesli? Tak. Szczególnie w Norwegii za te pieniądze? Tak. Jest to duża alternatywa dla Tesli. Samochód jest naprawdę wygodny, jest naprawdę dobrze wykończony i tutaj nie ma się do czego przyczepić. I jest 100 000 tańszy od Tesli, oferując te same osiągi, dodatkowo oferując Wam naprawdę szybkie ładowanie na tej architekturze całej 800V. Oczywiście ono nie działa w 100% tak, że podjeżdżacie na stację ładowania i doładowujecie samochód za każdym razem ze średnią mocą ładowania 400 kW, ale to jest coś, co robi różnicę pomiędzy Teslą a tym właśnie Xpengiem. Stawiając ten samochód na równi z Teslą, uważam, że jest to naprawdę godny jego konkurent i nie ma się czego wstydzić, bo tutaj jest wszystko. Od masażu fotelu, wentylację, osiągi, przyspieszenie, napęd na 4 koła, ładowność, pakowność tego samochodu, jakość wykończenia. Wszystko tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie. Dlatego uważam, że ten samochód może być godnym rywalem dla Tesli. I jest tańszy. Dzięki za obejrzony materiał. Pamiętajcie, żeby jeśli macie ochotę wesprzeć mnie łapką w górę, jakimś komentarzem, co byście chcieli zobaczyć, co mógłbym zmienić w moich filmach, żeby były bardziej atrakcyjne dla Was. Jeśli podzielicie się ze mną takimi komentarzami, dla mnie to jest naprawdę wartość, bo wtedy wiem, w jaką stronę, w jakim kierunku mam to robić. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Proszę, tak wygląda salon Xipenga w Bergen. Skromny, ale jest.